Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Sarandzie poza sezonem. Jest dzisiaj 22 października. Mijamy po tej stronie szpaler Mercedesów. Sorry. Bo właśnie jesteśmy w Albanii, to jest taki charakterystyczny znak, jak wiecie, jak już Wam wcześniej mówiłem. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy będziemy coś jeszcze zwiedzać. Jedziemy z chłopakami do... Właściwie nie wiem dokąd, jedziemy w góry, a dokąd to się okaże, oni mnie dokądś zabierają. A ja Wam zaraz pokażę targ i samochód, którym jedziemy. Co ciekawe, mieszkałem tutaj przez praktycznie miesiąc, a nie wiedziałem, że to jest centrum Sarandy, stare centrum Sarandy, to gdzie teraz jesteśmy, a tutaj jest targ przed nami. To jest taki znak rozpoznawczy, charakterystyczny, czyli stary Merol, klasyczek. A to samochód, który wypożyczyliśmy, już ma zdjęty dach. Mamy jechać dzisiaj trochę w teren, dlatego jest to 4x4. Tutaj pani ubrana na czarno, a tutaj chłopaki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wcale się dzisiaj nie widzieliśmy wcześniej. Nie, wcale. Cześć. Cześć Piotrze. Hello. A to jest Ilios. Ilios, nice to meet you. A ile kosztuje strzyżenie tutaj w ogóle? Tak z 200 ciekawości? lek. 7 zł. A tak rzeczy można normalnie w tym samochodzie zostawić bez Tak, problemu? oczywiście. Jest bezpiecznie, nie? Tak. To tak a propos tego, co często w Polsce myślimy, że tu w Albanii to kradną, zginie i tak dalej, nie? No i tutaj się zaczynają właśnie targi. Tutaj to można wszystko kupić, wszystko. Od bielizny, po buty, po scyzoryki, adidasy, Gucci, wszystko. Na przykład tutaj masz Versace kurtka. W Polsce... Yo por foto, pues dice, Mówi pani nie nagrywać, nakładać, kupować. Adidas. Kurtkę kupisz w Polsce za 14 000 złotych, tutaj kupisz za 1400 lek, czyli jakieś Czyli 40 okazja. zł. No zobaczcie, jak to wygląda, aż mi szkoda stąd wyjeżdżać, naprawdę. Pełne słońce, codziennie. To jest jakiś budynek publiczny, że jest tutaj godło? Nie mam pojęcia, ale pewnie jest jakiś opis. Tutaj jest dwugłowy orzeł, czyli godło Albanii. Wszyscy, co robią graffiti tutaj, to są tatuażystami. Wszyscy. A, Tak rozumiem. możemy zobaczyć, my to reklamę. No tak, jest reklama graffiti. Tutaj panowie sobie siedzą, chillautują się po południowemu. Starsze osoby często umawiają się na kawę, oczywiście z rakiją, i grają w karty, śmieją się, rozmawiają. I może to trwać cały dzień, cały dzień. Skoro są na emeryturze i nie mają nic do roboty, No tak jak większość Albańczyków, to mogą spędzać cały dzień przed kawiarnią, można powiedzieć. no tak. Ale nawet jak popatrzymy na klepsydry, tutaj ludzie żyją, średnia długość życia jest 80 lat. Ale większość jest klepsydr z 95, 85. Coś w tym jest chyba, że tak zaczynają dzień. Może dzięki słońcu. A może dzięki kawie, moi drodzy. Ale tak w ogóle właśnie muszę to sprawdzić, jaka jest średnia długość życia i porównam na dole, teraz w napisach zobaczycie Polskę i Albanię. Ale myślę, że kawa przedłuża życie, zdecydowanie, dlatego zaraz walniemy kawkę. Ale bez rakii, bo prowadzimy, to znaczy ja prowadzę. Tam klasycznie Mercedes, a my idziemy do mojej ulubionej kawiarni, gdzie często chodziłem na kawę i napijemy się pysznego podwójnego espresso. Te ulice tutaj w ogóle teraz są całkowicie puste, w sezonie jest to mega zatłoczone podobno. Możemy przysiąść na zewnątrz przy stoliku. Ta Saranda teraz, którą widzimy, wygląda zupełnie inaczej, nie? Ona normalnie jest... Normalnie jest... Znaczy w sezonie, w sensie jak wygląda tu sierpień? W sezonie. Tutaj na tej ulicy są wszędzie samochody. Aha. W sezonie normalnie nie da się przejechać samochodem. Wszędzie tylko motorem. Wszędzie tylko motorem. Czyli krótko mówiąc, to co teraz widzimy, to jest zupełnie inne, spokojne miasto, chociaż akurat teraz tak się złożyło, że tu jest ruch na tej ulicy, co teraz rzadko ma miejsce. Teraz jest ruch, ponieważ jest godzina 9:27, więc wszyscy jadą do pracy lub do szkoły. Ogólnie jest tak pusto. A w sezonie tu nie ma gdzie zaparkować. Wszystkie parkingi są zajęte. Nie ma gdzie zaparkować. Czasami nie ma miejsca na motory. Zaplanowałem sobie, że to miejsce wam pokażę, bo tutaj na kawę przychodziliśmy z Ignalin praktycznie codziennie. Ona brała cappuccino, ja podwójne espresso lub 2 podwójne espresso. Ale zawsze był ten pan, no bo zawsze jako, że my wstajemy 11, 12, czasami 13, no to byliśmy tu do popołudnia. Widocznie oni się zmieniają. Ta pani, jego żona pewnie pracuje rano, a on wieczorem. Ale pyszna kawa i fajne miejsce i widziałem kiedyś polską telewizję włączoną. Normalnie po polsku mecz, nie? Komentator mówi po polsku i tak oglądają, bo nie, mówią, że nie mają tutaj innej telewizji czasami z meczami.
I w hotelach często też puszczają polską telewizję, ponieważ jest dużo Polaków. Bo ogólnie coraz więcej Polaków tu przyjeżdża, prawda? Jeżeli No, chodzi o coraz południe więcej. Albanii. Ale najwięcej jest chyba Włochów. Najwięcej Polaków jest w Ksamilu? I jak wjedziemy do Ksamilu, to cały czas widzimy polskie rejestracje. Mnie to głównie przeraża długość trasy i ile się jedzie z Polski tutaj, bo na przykład my ruszamy jutro rano do Polski i będziemy jechać 3 dni, tak żeby się nie zamęczyć całkowicie. Da radę w 2 dni, ale to już jest trochę hardcore, to wtedy się jedzie po 12 godzin dziennie, nawet więcej chyba, po 13, no to nie, to bez sensu. Więc my będziemy mieli 2 noclegi przed Polską. Wychodzimy i oczywiście są 2 Mercedesy. Raz, 2, a no dobra, tam 3 pojechał, a tam 4 stoi. A tu 5 nowszy. Jesteśmy przy Urzędzie Miasta, to jest Urząd Miasta. Tu stoi wypasiony Mercedes. A co śmieszne, ostatnio prokurator w Sarandzie jeździ audicą za 45 000 euro. Stanął w złym miejscu i dali mu mandat. Ale jak sprawdzili rejestrację tego pojazdu, rejestracja była fałszywa, w sensie od pojazdu Volkswagena z 1998 roku. Wow. Więc śmieszne teraz. A teraz stoi samochód na parkingu bez rejestracji, bo zdjęli. Tak? Ale No. czyli jest jakaś praworządność, jeżeli go nie puścili. A możesz powiedzieć jeszcze o tym, co to jest? Są to ruiny bazyliki V-VI wiek. I można sobie tutaj wchodzić. Takich budynków jest w Albanii dosyć sporo, kurczę, z tego co widzę. Tak jak jeździliśmy, o wiele więcej starych budynków niż w Polsce. I tam widać prawdziwą mozaikę. Stąd. Tutaj też się dużo kryje, ale są ukryte pod piachem. Ten budynek to jest jeden z pierwszych takich dużych budynków wybudowany dawno temu i on pokazuje, jakie było podejście tutaj wcześniej do nieruchomości i szacunek dla zabytków. Tam jest stara brama do Sarandy i wjazd i oni po prostu postawili na tym wszystkim ten wielki hotel i prawie nikt tam nie mieszka. I co, jest obiektyw? Jest obiektyw. No jest obiektywik, także spoko. A to najważniejszy obiektyw w sumie. No dobra, może równorzędny z tym, którym nagrywam. No dobra, ruszamy. Jedziemy takim samochodem, wynajęliśmy 4x4. Nawet zdjęliśmy dach, bo padać to nie będzie. Nie mam dużego doświadczenia w prowadzeniu takich samochodów, ale podobno jest niezbędny tam, dokąd jedziemy. Nie wiem, dokąd jedziemy, nawet chłopaków nie pytałem o nazwę, bez planu. To jest taka ciekawostka, zjechaliśmy trochę z głównej drogi i dojechaliśmy do takiego miejsca, zobaczcie. Tam jest droga puszczona, tam w tle jest z tyłu dolina, którą zaraz z drona pokażemy, a tam jest brama i jest zakaz wjazdu i ta cała dolina została wykupiona przez jakiegoś mafioza jeszcze w dawnych czasach, jak tu było więcej mafii. I ogólnie prawo jest takie w Albanii, że plaże, tam widać trochę zatoki i takiej lagunki, że plaże są dla wszystkich obywateli, ale facet sobie wykupił tutaj ziemię, zamknął to wszystko i nie ma w ogóle wjazdu i chce wybudować tam resort. I co ciekawe, prawdopodobnie dzięki jakimś układom tą drogę mu wybudowało państwo. I to fajnie pokazuje ogólnie korupcję, bo dzięki korupcji prawdopodobnie powstała ta droga i dzięki korupcji też zawsze dało radę tam wjechać na ten teren, dać mu tam parę euro czy coś. Ale niestety powiedział, że 4 pracowników szef zwolnił i nie mogliśmy teraz wjechać. Przyjechaliśmy do starej albańskiej wioski. Tu jest taki widok, słuchajcie, piękny.
Ogólnie my tu przyjeżdżamy, żeby kupić jedynie wino i rakiję i czasami jemy, jeśli panu chce się otworzyć restaurację albo coś ugotować. Tutaj po prawej jest szkoła, a tutaj jest właśnie ta tawerna, gdzie można kupić rakiję i wino. I Mercedes. I Mercedes. Tak ogólnie na wsi dzień wygląda. Tiene... ¿Mie? Grają w domino, tak. Tiene... Mie. Yenin gaktu. Neresi tu mir. Jemi Polaket, de ai been video per Stiperis. A jest problemy, ja powiem. Nie ma problemu do nagrywania. Thank you. Wow. Jak tutaj spokojnie się życie toczy i to... U nas to byłoby takie miejsce atrakcją turystyczną, no ale wiadomo, dla nas jest to też ciekawsze, nie? Dla nich to jest zwykłe życie w wiosce po Po prostu. 2 latach dla mnie też. Tutaj życie toczy się wolno. Myślę, że ci panowie nie sprawdzają, co dzieje się na mediach społecznościowych i nie interesują ich nowości ze świata. Może troszeczkę popolitykują, ale myślę, że głównie raczej chilloutują. Dobre miejsce, zwłaszcza na starość. Myślę, że żyje się tu zdrowo i bez stresu. Mniej stresu niż u nas w kraju przysiągniętym polityką. My dużo w sumie poświęcamy czasu polityce i sporo o niej rozmawiamy i często niestety starsi ludzie u nas siedzą w domu i się nie spotykają, a na południu to jest norma. Tutaj czy Włochy się staruszkowie się spotykają, kawki się napiją, tutaj rakii też czasami. Dobre, spokojne życie na stare lata. Może tak zrobię w sumie za 10 lat. No to tak. Czerwone wino i białe wino. Razem Ono nie jest do końca białe, bo ono nie ma białego wina tak naprawdę do końca. i za to zapłaciłem 1500 lek. Ile to jest ta polska przeliczenie? Czyli tyle na przeliczeniu. 12 euro. I to jest ich wino, tak? Które tutaj robią. Tak. Tak. Tutaj Można na też górze. kupić rakiję. Zaraz kupię. No ta miejscowość czyściutka jest, faktycznie jest tu bardzo czysto. Zobaczcie zresztą jak budynek szkoły wygląda, no elegancko, naprawdę elegancko. Tam jakaś dzwonnica chyba. A tu jest tawerna. I właśnie często w takich tawernach rodzinnych są zdjęcia córki, wnuczki A. i tak dalej. Okej. Jakie wino byś chciał kupić? Białe i 2 czerwone. No mamy wina. Thank Szufale you. mi kalasy w ogóle. No i mamy wina. Możemy jechać dalej. W większe góry. Jedziemy dalej, jesteśmy w miejscowości Lukowa. Tam daleko w tle widać wysepki takie małe, to są greckie wyspy z tego co się orientuję. Trochę ich tutaj jest, one są często niezamieszkałe, tam statki pływają turystyczne. A ja wam pokażę miejscówkę. Autobus. Stary autobus. To nie Mercedes, myślałem, że Mercedes, ale nie. No i albańska flaga. I tutaj jest taki sklepik. Można sobie kupić kawkę. Drożny. Thank you. Co pani daje? To jest woda? Z gór. I co, dodają ją do espresso po prostu? Bo ja widziałem takie miejsca tutaj, gdzie wodę zbierają, nie? Po drodze. Tak, ona z góry. Może pokażemy takie miejsca, może pokażemy. PZ lek. 50 lek to jest jedno espresso. W Polsce, w Warszawie zapłaciliśmy za to 12 zł. Czyli złoty 50 tutaj espresso. Złoty 50. To jest plaża przy Borszu, przy miejscowości Borsz, gdzie byliśmy wczoraj. A nie ma ludzi dlatego, że jest poza sezonem. A dokąd jedziemy? Widział pan turystyczną Albanię. Tak. Widział trochę zamków i tak dalej. Teraz pan zobaczy out of the box, czyli Kucz, Tarbacz i tak dalej. Czyli jedziemy tam, w te góry. Dokładnie. I'm excited. Tak, tutaj pan wszedł sobie na drzewo, rozłożyli wielką płachtę
nie rzucają oliwki na dół. A, Przykryty Mercedes. no tak, bo oczywiście Mercedes. Najbardziej ikoniczny obrazek, jaki sobie potrafię wyobrazić. Państwo zbierają oliwki do płachty położonej na Mercedesie. Obok jest bunkier, a tam dalej pasą się konie. No dobra, może z tą ikonicznością, że konie to przesadziłem, ale wiecie o co chodzi. Marole i oliwki i bunkry. Oni są tutaj z Borsza i oni z tych oliwek robią oliwę. I się właśnie dziwili, po co to nagrywamy. Dla nich to nie jest Bo nic dla nich ciekawego, to co? jest norma. Okej, lecimy. To jest droga, którą będziemy jechać. A tutaj jest cmentarz. I postanowiłem, że go wam pokażę. Zapytałem chłopaków, jaki to cmentarz, nie wiedzieli, ale w związku z tym, że nie widzę żadnych krzyży, no to strzelam, że muzułmański. Ej, daleko nie ujechaliśmy, włączyliśmy 4x4 i podjechaliśmy kawałek. I patrzcie już tutaj od razu jaki widok. I co ciekawe, mnóstwo śmieci i opony. Taki albański klimat. To jest chyba rzeka, ale raczej płynie nie w tym sezonie co teraz. Pieseł, który się w ogóle nie rusza, więc strzelam, że raczej jest przestraszony po prostu. Co, piesku? No nic ci nie robię, pij sobie wodę jak pijesz z tej wyschniętej rzeki. A my lecimy dalej. Lecimy gdzieś tam. Stamtąd przyjechaliśmy, tu się zatrzymaliśmy, a tu jest wodospad taki. Czystą wodą, bardzo czystą. I woda płynie sobie tam. Co ciekawe, ta woda płynie z tej rury tam u góry, zobaczcie, uregulowali w ten sposób, żeby było scentralizowane po prostu, żeby woda leciała w jednym miejscu. Podjechaliśmy kawałek dalej, wznosimy się, a tam na samej górze, widzicie? Jest zamek. Tak to wygląda kawałeczek dalej. Jeszcze rzut okiem z szerokiego kąta. Jedziemy. 4x4 jest zapięte, bo jest momentami kamieniście i stromo. Momentami. Cały czas. Jurassic Park. Cyk. Jedziemy. Ta rura. Zrobię cześć, zooma. To jest właśnie problem tego obiektywu, że nim dobrego zooma nie zrobisz. A właśnie widzę. Stamtąd przyjechaliśmy, tam jest ta rzeka wyschnięta i tam były te opony, które pokazywałem i ten pies. Lecimy. Po raz pierwszy w życiu jadę 4x4 w takim terenie i powiem wam, że fajna opcja. Fajnie jest mieć samochód, którym można wjechać w różne miejsca. Teraz jedziemy za zakrętem dosłownie. Ja nie wiem, czy to tak wygląda, jak wygląda tutaj, ale to robi wrażenie. A tak wygląda nasza droga. A już się nagrywa? Już nagrywa w tym momencie. Sieny. Polakiem. Hadi, an önce. Yemiyorum Pan mnie kriz. zatrzymał i mówi, że muszę z nim mieć, bo jest nam na pewno nie najedzone. Yakam kriz, yemiyorum kriz. Pije.
Pije jest tak samo jak po polsku? Pi? Dokładnie tak O, wow, ale są podobieństwa jednak między tymi. Chiquifart, pide uj. Tu jest woda, która jest wodą źródlaną. Tu jest mleko kozie, tak? Kozie albo od owcy. Takie jak kiedyś w Polsce było kiedyś takie. Tu pan chlebem częstuje i dżemem z fig. Tak, mięso dopiero jadłem. Naprawdę? No, już nie ma chyba. O cię panie. Pyszne są figi. Figi są Goft najlepszym. meer, maar Dżem nie ma hajen. lepszego. Na, hajen. Hmm. Hajen. A z tyłu taki widok. Waar ben je ook toe? Un jam puntor na dziady. Mirbajtes i dziades. Ale Punon danie pieszo? do ik in spi. Pieszo, tak. Met kant. 8 km. Meko ma se mirrium makin. Se am larg 10 kilometra jiktu. Het is afzetten. Kuc. Kurczę. A na kocy. Baroje. No to oczywiście, że go weźmiemy, Haydi nie? do Marim tu. Baroje, na. Wypij. Cool. Musimy A zjeść. ja jestem już pełen. Musimy wszystko zjeść, żeby... Hajenik tore dial. A ja chętnie dżemu spróbuję z fig. To bo się jadłem. mirti. Mega jest. Hajenik to jest fresco. Zobaczcie, dostaliśmy od pana też jabłko. Jakie to jabłko jest? Takie Naturalne. Tak jak powinno być. Z kropkami niesymetryczne. A ja spróbuję trochę dżemu. Ik ga burgroje met gooi. Ik ga binnen spi. Tu kost die bler. Dit skroje Russisch. Wygawarycie na ruską. Nie mnożka. Nie, Zobacz, nawet są robaki, prawdziwe. Widać, że bio. Ja kam duizend wiecie, ja kam lund gewoon. Kam Russisch. Dit ale zoi thuaj, ik op toi kur vlasi, pa nuk u menja zawód. Dżem z fig polecam. Piebia zawód. Technik, mechanik. Czy mógłbyś go zapytać, czy tu jest śnieg zimą? Na tej drodze, czy to też sprawdzają zimą? Nie. Petje. Ka bor, tu na dimmer. Ral bieg tu zijn groot tu. Na koets po bie, zes mullart. Bie weg tu po nuk ban. Tutaj, Tam dokąd jedziemy bywa. tak, jest, utrzymuje się, a tutaj to popada i od razu topnieje. Rozumiem. Bo tu jest ciepło, jest przy morzu. Na dimmertje kaloi un puno jak tu. Te atiek się waj tu 25 cm od bor. Okej, jednak jedziemy z panem. Pan ma do domu 8 km, wysadzimy go po drodze. Ale słońce. 8 km już przeszedł, ale by musiał jeszcze 8 km wracać. Ciąg dalszy za tydzień w ostatnim odcinku z Albanii, na który serdecznie Was zapraszam już teraz.